Witam Was, moi drodzy, w Astrotarocie Drogi i Sensu. Nazywam się Izabela Kiełbowska. Moi drodzy, to jest czytanie dla Maj, dla wszystkich znaków. Najpierw kilka słów, a potem dla poszczególnych. Moi drodzy, Merkury wszedł w ruch prosty, w związku z czym już sprawy, którymi zajmowaliśmy się 2 razy, w końcu będą mogły zostać poruszone w sposób ostateczny. I będzie można w drugiej połowie maja pomyśleć już o czymś nowym. A poza tym Mars przechodzi do Barana, więc będziemy mogli zacząć działać trochę bardziej bezpośrednio i silniej, bardziej zdecydowanie. Niejednego z nas może czekać jakaś mniejsza lub większa rewolucja, jako że Słońce spotka się z rewolucyjnym Uranem, który jest tuż obok Jowisza, który to wszystko jeszcze może powiększyć. Tak, możemy się spodziewać pewnych przełomów. Sprawy mogą iść do przodu. Oczywiście nie w każdej kwestii, ale w jakichś na pewno, moi drodzy. Już się tak nie cofamy z tym myśleniem, tylko idziemy do przodu, a nasz przekaz jest taki, przekaz dla wszystkich znaków jest taki, żebyśmy zwrócili uwagę na niesprawiedliwości, żeby nie zwracać się w nie tę stronę, którą trzeba. I z tymi niesprawiedliwościami będzie powiązana postać cesarzowej. Kobiety, która ma wpływ. Ma wpływ swoją postawą. To nie jest ktoś, kto musi wykonywać dużo różnych gestów, żeby zaznaczyć swoje stanowisko. To stanowisko jest widoczne. Widać, że jest to ktoś, kto czymś włada i jest pewny siebie, jest pewny swojego statusu, a może bardziej jest pewna siebie, bo tu jest więcej takiej kobiecości. To nie jest cesarz, to jest cesarzowa. Ale ta kobieta pokazuje, że ma wpływ i może działać. Właściwie to może działać, ale bardziej poprzez swój autorytet, a nie poprzez swoje własne, osobiste działania. To jest ktoś, kto może po prostu coś zaznaczyć i wskazać, i to już wystarczy. To nie jest ktoś, kto musi gdzieś biec, udawać się w jakąś daleką drogę. Do tej osoby mogą przychodzić inni. I taka postać będzie dla nas wszystkich istotna w maju. I jeszcze raz podkreślam, ona jest gdzieś blisko niesprawiedliwości. Jakąś niesprawiedliwość ma za sobą. Możliwe, że doświadczyła pewnego rodzaju niesprawiedliwości. Tak. Także tutaj było parę słów dla nas wszystkich, a już teraz przechodzę do Barana. Do Barana, moi drodzy. Co Barana czeka w maju? Widzę, że będzie postać królowej buław. O tyle, o ile cesarzowa, o której mówiłam na wstępie,
jest taką królową królowych i nie musi koncentrować się na działaniu, na posiadaniu, na uczuciowości, tak jakby ona ma te wszystkie atrybuty, ona ma to wszystko w sobie. Nie jest taka wyspecjalizowana, ale królowa buław jest bardziej wyspecjalizowana i z taką osobą możecie mieć styczność. Albo wy możecie przejawiać cechy królowej buław, osoby, która zarządza działaniem, ale w taki bardziej opiekuńczy sposób. Jednak karta jest odwrócona, w związku z czym ja widzę, że jest tu potrzeba korekty czy zmiany w tymże działaniu. Ktoś nie bardzo chce wspierać również tę królową. Być może ona chce mieć wpływ na działanie tego, kto jest blisko, jednak spotyka się z oporem. Ona jakby nie ma pomysłu na to, jak wpłynąć na innych, żeby tym razem słuchali jej bardziej niż zwykle. To mi przypomina takie sformułowanie, taki żart. Otwierasz windę, a tam schody. Tak jakby wydawało się, że już jesteśmy na łatwej drodze, ale wszystko się gdzieś zaczyna zapętlać. I trudno jest wpaść na pomysł, żeby to rozwiązać. Barany. Rada w tej sytuacji. Rada w maju dla Was. Dwie rady widzę trochę z sobą połączone. Należałoby podejść do tych spraw z uczuciem. I może zatrzymać się na chwilę, tak jakbyście mieli ochotę po prostu z kimś, kogo lubicie, napić się herbaty. Albo nawet sami. Zrobić sobie taką przerwę na kawę, na herbatę. Ale nie jedną. Przynajmniej z 9. Tak, żebyście poczuli więcej obfitości. Więc może w momencie, kiedy królowa buław trzymałaby się w tym zarządzaniu, albo spróbowała zrobić coś, co jest dokładnie odwrotne do tego, co wcześniej robiła, to może wtedy odnaleźć klucz tej sprawy, klucz, rozwiązanie, jak wpływać na to, by działanie przynosiło skutek, żeby jej zarządzanie, jej opieka nad tym działaniem przynosiła skutek i dawała wpływ. Jeszcze spytam, na co powinniście uważać, drogie barany, oraz co Was pozytywnie zaskoczy. Powinniście uważać na ludzi, którzy wspólnie reprezentują jakiś brak, którzy
wskazują, że czegoś nie mają. Hmm? To mogą być ludzie podobni do siebie, wydający się osobami spokrewnionymi wręcz. A pozytywnie zaskoczy Was to, że będzie w Waszym życiu także inna postać królowej, taka Matka Ziemia. Może ta Ziemia jest nie do końca tak pełna obfitości, jakbyście chcieli, jak byłoby to potrzebne, ale nie jest tak, że wszystko jest kompletnie odwrócone. Matka Ziemia tu jest i wspiera Was. I Wy możecie wspierać ją. Możecie niejako naprawiać jej tron, jeśli chcecie, albo realizować się właśnie tak, jakbyście reprezentowali Matkę Ziemię. Jest ziarno, jest coś, z czego może się coś urodzić i rozwinąć. I może się zazielenić, moi drodzy, w maju. Teraz Bliźnięta. Co dla Was w maju? A nie, byki. Byki, moje drogie, chyba będziecie mieć styczność z różnymi bliźniętami w maju, ze sprawami bliźniaczymi, czyli na przykład z komunikacją, z wymianą informacji, pewnego rodzaju handlem. Może nawet rodzaj nie ma tu większego znaczenia, po prostu z handlem. Także byczki, że posłuchajcie sobie też, co dla bliźniąt powiem, to może mieć większy wpływ na Was to w maju. Widzę, że trzeba będzie coś oddać, ale może nawet dobrze, bo mieliście czegoś za dużo. Jakby za dużo Was otaczało i to sprawiało, że poczuliście się zamknięci i osaczeni. I nie widzieliście możliwości, żeby wyjść z danej sytuacji, żeby ruszyć w jakąkolwiek stronę. Ale w tym momencie możecie zdecydować, że coś oddajecie, coś przekazujecie, i to może być nawet całkiem spora wartość. To może być coś, co można pomnożyć. Coś, co można spieniężyć. To mogą być też dosłownie pieniądze, ale jeśli już, to sądzę, że to może być jakaś większa kwota. I moi drodzy, jest to związane z pewną mądrością, która jest ukryta. Ukryta w czymś niepozornym. Ja bym chciała się dowiedzieć, ciekawa jestem, komu to może zostać przekazane, cokolwiek to jest. Tak? Wygląda na to, że trzeba będzie komuś coś przekazać, coś oddać.
Część z Was może oddać komuś coś. I ten ktoś będzie kimś, z kim być może kiedyś przegraliście, albo ktoś, kto przegrał z Wami. Jakiś spór intelektualny. Na słowa, pojedynek na słowa. Jakąś kłótnię. I ten ktoś został sam. I przekazujecie, tak? Część z Was może również przekazać tę wartość komuś, kogo uważacie trochę za diabła, za władzę, która Was wiąże. Niektórzy tak uważają, że no tak patrzą niektórzy na podatki. Jakby to jest pewien rodzaj przymusu. Więc tak możecie postrzegać kogoś jako takiego diabła, któremu po prostu trzeba coś oddać. Panu Bogu świeczkę, a diabłowi ogarek. Diabłu ogarek raczej. Trzeba coś przekazać, jakby złożyć jakąś ofiarę. I część z Was może też przekazać tę wartość komuś, kto ma po prostu nowy pomysł, z którym będzie mógł coś zrobić, jeżeli uzyska od Was tę wartość. To jest dopiero myśl, która może się rozwinąć i ktoś może z tym jakby polecieć dalej, trochę jakby jak na miotle, więc trudno jeszcze jest może do końca wyobrazić sobie, gdzie ten ktoś dotrze, ale określa mniej więcej swój kierunek. Moje drogie byczki, jakaś rada dla Was i znów tak jak u baranów, to Was pozytywnie zaskoczy. Moje drogie byczki, działajcie, ale nie w tym działaniu będzie więcej radości niż zwykle. Niech gra muzyka, niech będzie ruch. Możecie zmierzać do przodu, gdzieś ruszać, a może nawet niekoniecznie do przodu, ale wykorzystywać możliwość ruchu i możecie się przy tym śmiać. Możecie poczuć się, jakbyście wyrażali siebie, wyrażali swoje wnętrze poprzez to działanie, a zaskoczy Was to, że będzie ktoś, kto potrafi właśnie takim działaniem się zaopiekować, takimi osobami, których jest wiele i są jak takie płomyczki gorące, które zbierają się wokół jednej osoby, która potrafi pokazać, gdzie jest ta energia. I ten ktoś może się przy tym również śmiać, ale to nie jest śmianie się z kogoś, to jest wydobywanie z siebie pozytywnej energii. Tu mamy kobietę, która jednocześnie siedzi, ale pomimo tego swojego statecznego położenia pokazuje, że jest energia, pokazuje, że jest działanie. I to nie jest działanie dla samego działania.
ono jest po coś. Ono jest między innymi po to, żeby nie musieć się ukrywać z wiedzą, którą gdzieś macie schowaną. Ono jest po to, żeby nie musieć cały czas być w jednym miejscu i opiekować się tylko tym, co materialne. I ono jest po to, żeby nie mieć poczucia niedostatku, a jeżeli on by się przytrafił, to żeby umieć z niego wyjść. No i drogie byki, coś dla was chciało jeszcze wyjść. Także wysuwa się na sam koniec dla was temat związany jeszcze raz z tym, gdzie jest ukryta wiedza. Ona może wyjść z czegoś delikatnego, niepozornego, trochę niezależnego. Także tak, byki. Bliźnięta. Co dla was w maju? Może być tak, że będzie potrzeba jednak mimo wszystko, żeby do czegoś wrócić. Nie wszystkie planety będą w ruchu prostym. Część będzie w retrogradacji w maju. Może trzeba będzie się etap wcześniej cofnąć, jednak jakiś rodzaj cofnięcia będzie. I może trzeba by było skontaktować się z jakimś bykiem lub kimś, kto przejawia takie bycze cechy, to znaczy ktoś, kto zajmuje się materią, konkretem, posiadaniem, zasobami, mieniem, co macie, czego nie macie. Bliźnięta, widzę, że mieliście do czynienia z jakąś formą uzależnienia. Czy to poprzez osobę, czy to poprzez co innego, co jawiło wam się jak taki diabeł, który gra wam na nosie, który tańczy, który ma ubaw z tego, że może się pobawić w swoim królestwie. Jeżeli ten diabeł nadal będzie gdzieś w waszym życiu, no to może się zrobić nieprzyjemnie, bardziej nieprzyjemnie niż wcześniej, i to jest taki sygnał, żeby zwrócić uwagę właśnie na to, co jakby gra wam na nosie, mimo że niby tego nie widać. Trudno to dostrzec, ale jednak tak to jest. Jednak ktoś wam gra na nosie. Nawet jeżeli sami tego nie dostrzegacie, to jest w pewnym sensie możliwe do odebrania. Nie ma już czasu bo coś nie dojrzeje bardziej niż dojrzało. Jest to związane właśnie też z tym uzależnieniem, więc może być tak, że czekacie na coś, albo czekaliście na coś, czekaliście na właściwy moment, czekaliście, aż coś dojrzeje.
To mogą być dosłownie owoce, to mogą być, to może być jakaś pula na przykład pieniędzy, to może być jakiś etap projektu, to może być jakaś osoba. To może być osoba, która już jest dorosła. Może czekaliście, aż ktoś dorosły stanie się naprawdę dojrzały, albo ktoś, kto jest młody, nieco dorośnie, uzyska powiedzmy ileś tam lat czy miesięcy. Ale to już jest ten moment, w którym nie ma co czekać, bo nie będzie większej dojrzałości. I jeżeli nie zbierze się tych owoców, nie wykorzysta się tego etapu, w którym się jest obecnie, to te owoce mogą zgnić. A nawet powiedziałabym, że zgniją. Także możecie zebrać tylko tyle i aż tyle, co już wyrosło, bo to źródło, które było źródłem wzrostu, jest w jakimś sensie uszkodzone. I w pewnym sensie krwawi. Można wskazać ranę, wskazać jakiś problem, ale w tym momencie czuję, że jest konieczny zbiór. Tych tematów może dotyczyć pewna powracająca tęsknota, ale to jest taka tęsknota, która częściowo jest przyjemna, a częściowo nie. Miła i niemiła. Są w tym uczucia, są w tym emocje. Były fale i te fale mogą się znów pojawiać. Różne emocje, różne uczucia. Moje drogie bliźnięta, na czym powinniście się skoncentrować, w maju? Na tym, że kogoś nie ma na tronie. A jak jest, to może zarządza zbyt tyranicznie. Istnieje takie ryzyko. Możliwe, że wy nie jesteście w stanie zająć takiej pozycji, albo ten, kto powinien zająć pozycję władcy i zarządcy, nie bardzo może to zrobić z tego czy innego względu. I na tym powinniście się skoncentrować, ale jaka rada w związku z tym? Rada może wydawać się nietypowa, bo radą jest skupienie się na delikatnej uczuciowości albo na zakochaniu, takim zauroczeniu, albo na młodym chłopcu, który jest uczuciowy. Jedno albo drugie, jedno i drugie. Ktoś tu ma sporo uczuć i są to uczucia takie naprawdę delikatne. Ktoś może mieć przy sobie kogoś bliskiego, na kogo spogląda. I pomimo, że trzeba się koncentrować na tym problemie z zarządzaniem,
to jednak radą jest zwrócenie się w stronę takiej oto energii, kogoś, kto przejawia taką energię. Ten ktoś paradoksalnie może w tym pomóc. I teraz jeszcze dowiedzmy się, czego się nie spodziewacie. I co was pozytywnie zaskoczy. Nie spodziewacie się, że w maju znacząca będzie osoba cesarzowej, osoba kobiety, która może być matką albo przejawiać takie macierzyńskie cechy i być kobietą, która pociąga za sznurki, która ma wpływ, ale robi to bardzo delikatnie. I może mieć nawet wpływ na to, co was pozytywnie zaskoczy, a zaskoczy was to, że to, od czego chcecie się odciąć, jest martwe. Nawet jeżeli trudno będzie się w danym momencie od tego odciąć. To może was zaskoczyć, że nie będzie szkody, jeżeli w końcu uda wam się odejść, ale nie powiem wam, że to się wydarzy teraz, ale możecie zauważyć, możecie zobaczyć, że nie ma liści na tych drzewach, że coś nie daje już życia, coś was nie wspiera, w związku z czym nie ma większego sensu pozostawać przy spróchniałym drzewie, przy czymś, co was nie żywi, nie daje wam ochrony. Nie daje wam ochrony przed deszczem, nie daje szczególnej ochrony przed wiatrem i nie żywi. Tu nie ma owoców, tu nie ma liści. A na dodatek zbiera się burza. Więc pozytywnie może was zaskoczyć ta refleksja. Nawet jeżeli jeszcze się nie zdecydujecie, jeżeli się nie zdecydujecie na to odcięcie. Może część z was się zdecyduje, ale na pewno nie na początku. Także bliźnięta to dla was. Teraz raczki. Co raczki dla was w maju? Na wstępie widzę, że jakiś rodzaj dziwnego dylematu dobiega końca. I może to być dylemat niezrozumiały dla osób, które patrzą z zewnątrz i trudny do ujęcia i do pojęcia. Ale kluczowe jest to, że ten dylemat się kończy i nie trzeba już zastanawiać się dalej, w którą stronę iść. I w maju to się właśnie wydarzy. Będzie to związane z kimś, kto może trochę szalał komunikacyjnie, z kimś, kto walczył słowem, walczył mówiąc różne rzeczy, może pisząc różne rzeczy. I nie był szczególnie
wsparty czy osłonięty czymś. Tak jakby po prostu ktoś wstawał i uderzał na oślep. Ktoś, kto niby się komunikował, ale to komunikacja mogła być taka rozprzestrzeniona, rozbiegana, chaotyczna, rozrzucona w różne strony, pozbawiona kierunku. Ktoś taki jeszcze może być w waszym życiu w maju, ale ten ktoś paradoksalnie może wesprzeć was jeszcze w rozwiązaniu tego dylematu. Ten ktoś zmierza w stronę tego rozwiązania. Sam ten ktoś może potrzebować rozwiązania dylematu albo kogoś pchnąć do tego rozwiązania. Czego te dylematy mogły dotyczyć? Co najmniej mamy dwie opcje. Jedna z nich dotyczyć mogła, no jeszcze trzecią weźmy. Proszę. 3 opcje, moi drodzy. Albo sprawy praktyczne, sprawy zarobkowe, działanie związane z wartościami. Na czym się oprzeć? To był dylemat. Ale również zarządzanie, macierzyńskość, kobieca macierzyńskość. Tu bardziej chodzi jeszcze o kobietę niż o mężczyznę, bo mężczyzna też się może zaopiekować. Ale tu bardziej chodzi jeszcze o ten element płodny. Może chodzić dosłownie o rodzenie. A części z was dotyczył również jakiś dylemat związany z kierunkiem w partnerstwie. Kierunkiem w partnerstwie uczuciowym. To tutaj nie chodzi o biznes. Jeśli chodziło gdzieś o biznes, to bardziej chodziło w innym miejscu. Gdzieś może było potrzebne oparcie. I to oparcie może zostać uzyskane. Ale jeśli chodzi o uczucia, no to tu część ludzi spogląda na siebie i trzyma się razem. Także co najmniej jeden z tych dylematów u was gdzieś się pojawiał. A może nawet u niektórych z was wszystkie. Drogie raczki, chciałabym wiedzieć, co was pozytywnie zaskoczy oraz na co powinniście uważać. Zacznijmy od tego, na co powinniście uważać. Uważajcie, żeby się nie zamotać we wszystkich podpunktach, które będą wam się pojawiały w maju przed wami, bo coś może wam się wydawać niezrozumiałe. Więc szczególnie trzeba będzie się temu przyjrzeć. Różnym podpunktom, moi drodzy. O, proszę. Ale jednocześnie te podpunkty was pozytywnie zaskoczą i pozytywnie was zaskoczy to, że coś się zamieszało. Jest to ciekawe, bo coś, co wydaje się niefortunne i w jakimś sensie jest niefortunne, to jednak was pozytywnie zaskoczy. Tak? Jeszcze jakiś jeden element istotny chciałabym wam tutaj wyjąć.
A, chciałam jeden, a tu proszę, mamy całą garść. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na działanie i na w połączeniu ze sprawami materialnymi. Na kogoś, kto nie za bardzo podejmuje nowe działanie, a mógłby. Na kogoś, kto mógłby zaopiekować się działaniem, ale za bardzo to nie ma miejsca. No i na to, kto mógłby troszkę nad czymś popracować, ale tak trochę bardziej zamiast pracować nad czymś, no to tak się wyleguje. Ale nie chcę wam tak kończyć, a mnie kusi ta talia, którą tu mam. Trochę znana mi, ale w moich rękach nowa. I to może będziecie mieli coś nowego w swoich rękach. Moje drogie raczki, zwróćcie uwagę na to, co macie i na to, co wam ktoś oferuje, bo możecie tego nie zauważać, ale może wam się udać zauważyć to, co ktoś wam tutaj podaje. Tak? Ktoś wam coś podaje, czego początkowo nie widzicie. I to jest coś pozytywnego. Dobrze, raczki drogie. I teraz czas na lwy. Lwy. Co dla was w maju? Może być tak, że będziecie chcieli powiedzieć różne rzeczy, ale będziecie czuć pewien rodzaj dyskomfortu z tym związanego. Jakby was piekł język. Teraz jakby mnie piecze język, słuchajcie. Byście chcieli przerwać, ale uznalibyście, że to jest niestosowne w danym momencie. No, trzeba jednak iść dalej. To może być źle odebrane, jeżeli w danym momencie przerwiecie. Takie może być wasze odczucie. Będziecie mówić i tak. A możecie mówić o sprawiedliwości, która skrywa się za sądem. Bo tak naprawdę wszyscy będą widzieli bardziej sąd, ale wy możecie mówić też o sprawiedliwości. W maju widać sąd, ale on wygląda jak jedna wielka zawierucha. Jak burza, w której mamy do czynienia z różnymi głosami. I może się nie wydawać, że dzieje się coś pozytywnego, ale tu dzieje się coś pozytywnego. To jest taka zawierucha w celu zrobienia porządku. To jest taki gniew Boży, mam takie poczucie. Że to nie jest wieża, tu nie chodzi o to, że coś runie bezpowrotnie, że coś wam się rozsypie i nie będzie czego zbierać. Tu po prostu czuję, że pojawia się jakiś rodzaj wyższego, uzasadnionego gniewu, który porusza. Jest to taki gniew, w którym czuć sąd, ale to jest sąd, który jest jednak sprawiedliwy. Czuję, że gdzieś pod tym jest sprawiedliwość, ale pełna wzburzenia i gniewu. Takiego silnego gniewu.
Mi przypomina, jak jest taka piosenka Saint Anger Metaliki. To coś w tym stylu. Moi drodzy, blisko tego jest walka. Jest walka z pozycji, która może się wydawać stracona. Ale tu ktoś decyduje się na ryzyko i staje do walki, mimo że wygląda, jakby był zupełnie nieosłonięty i mocno zagrożony, i jest zagrożony, ale w tym miejscu, w tym momencie nic się nie dzieje. Nic się tej osobie złego nie dzieje. Ktoś jest otoczony energią, która jest niebezpieczna. Moi drodzy, czuję, że to jest silne. Ale co jeszcze takiego trochę lżejszego? Moi drodzy, widzę, że jest temat związany ogólnie z działaniem. Jest próba podjęcia nowego działania, ale to jeszcze tak nie do końca wychodzi. Jakby to było tak w połowie. Może dotyczyć spraw związanych z opieką nad komunikacją. Pewien rodzaj zarządzania, ale bardziej opiekuńczego zarządzania. Ale to jakoś jeszcze nie zostało rozpoczęte. Może jest dopiero na jakiejś fazie wdrażania, czy dopiero pojawia się, jakby gdzieś świta jakiś pomysł, ale to jeszcze nie jest do końca to, jeszcze do końca nie wiadomo. Chciałabym wam coś poradzić w maju. Rada dla was. Macie dwie wartości i trzymajcie się tych wartości. Dwóch wartości. Dwa rodzaje wartości, podobne do siebie, równie ważne. Czasem wydaje się coś może ważniejsze, ale to raz jakby bardziej ważne, raz mniej ważne, ale tak naprawdę trzymajcie się obu wartości, które mają tak naprawdę tę samą wartość, tak samo są dużo warte, ale tylko w niektórych chwilach coś się wydaje ważniejsze, a w innych coś mniej ważne. Także na tym się skupcie. Czego powinniście unikać? Unikajcie zbędnych podróży, zbędnych wycieczek. Chciałabym powiedzieć jazd. W pewnym sensie tak. Żebyście nie zagalopowali się. Nawet jeżeli wydaje się, że gdzieś nie ma ruchu, to czasem można się zagalopować na przykład w dyskusji, więc uważajcie, żeby się gdzieś nie zagalopować, nawet jeżeli trudno będzie zauważyć ten ruch. Tak? Teraz chciałabym wiedzieć jeszcze, co was zaskoczy i co was pozytywnie zaskoczy. Zaskoczy was ktoś, kto zrezygnuje czy zrezygnował z przewodniczenia.
ze swojej władzy. Może was też zaskoczyć to, że ktoś właśnie rezygnuje. Hmm? A pozytywnie was zaskoczy to, że coś, co jest pęknięte, czy pękło, czy zostało uszkodzone, nie runęło w gruzy. Jakby coś zostało właśnie uszkodzone w jakimś sensie, ale cały czas się trzyma. Hmm? Tak? Teraz panny. Co dla was w maju? Drogie panny, zwróćcie uwagę na wasze sprawy partnerskie, bo coś wam tu przeszkadza. Czegoś nie chcecie powiedzieć, trudno wam coś powiedzieć. Trudno wam może być powiedzieć to, że coś was tutaj ciągnie trochę w dół. Hmm? Możliwe, że macie w sobie męską i żeńską stronę, która w tym momencie nie chce się gdzieś zbalansować. I to wam przeszkadza. To wam przeszkadza w maju i utrudnia wam znalezienie harmonii w waszych emocjach. Może potrzebna byłaby jakaś korekta, tak? Ktoś jest blisko was, ktoś jest blisko tej bardziej męskiej strony, ktoś jest jakby z tyłu, może wspierać. Ktoś, kto wskazuje wiedzę, przepisy, słowa, przekazy, mądrość. To jest ktoś, kto się nie boi, kto się nie wstydzi, kto czuje się swobodnie na stanowisku, na którym jest i nie obawia się tego, co zostanie powiedziane, co nie zostanie powiedziane. Nie obawia się tych, którzy słuchają. Nie ocenia tych, którzy słuchają, nawet jeżeli są to bardzo nietypowe osoby. To są różni ludzie. I ktoś tu ma tego kogoś za sobą, tego kogoś, kto jest już w jakimś zakresie uznany i prezentuje się jak kapłan. Jak mędrzec, ale nie taki, który się całkowicie izoluje i odcina, żeby gdzieś w lesie szukać mądrości, ale to jest ktoś, kto nawet jeżeli jest gdzieś w tym lesie, to jest ktoś, z kim w jakimś sensie jest kontakt, nawet jeżeli nie bezpośredni, bo ten ktoś zdaje się spoglądać jakby w przestrzeń, a nie na swoich słuchaczy czy uczniów. A przynajmniej nie na wszystkich. Możecie potrzebować jakiegoś wsparcia w maju. I tym wsparciem może okazać się ktoś, kto czuje się przywiązany do jakiejś konstrukcji, do czegoś, co zostało stworzone i zbudowane przez człowieka
Jest to ktoś, kto poszukuje oświecenia i mądrości, ktoś, kto trzyma się w tej samej pozycji i nie jest w ruchu. To może być ta sama osoba, albo niezależnie od tego, ktoś, kto ma takie cechy. Bo ten kapłan może mieć już jakąś wiedzę, ten papież, ale cały czas poszukiwać oświecenia. Albo to mogą być dwie różne osoby. Panny, na co powinniście być przygotowany w maju? Na to, że pojawi się ktoś, kto wygląda, jakby był cały opancerzony, jakby był mocno pozasłaniany i nie chciał pokazać swoich uczuć. Ale to jest ktoś, kto ma tych uczuć dużo w sobie, mimo że one są schowane za pancerzem. Temu komuś trudno jest wyrazić tę uczuciowość, ma z tym jakiś problem, ale tej uczuciowości dużo jest w środku. Nawet jeżeli jej nie widać, to może być ktoś, kto został zraniony i dlatego postanowił się zabezpieczyć. Bądźcie przygotowani na to, że albo wy, albo ktoś znaczący dla was będzie w maju przejawiał takie cechy. Możecie w tej kwestii bacznie się przyglądać tej osobie, albo patrzeć na to, kto przygląda się wam, nawet jeżeli będziecie pomimo tego całego pancerza czuli się, jakbyście byli nadzy. Ale może być też tak, że ten ktoś będzie się wam bacznie przyglądał z ukrycia, w tym swoim pancerzu, z jakiejś swojej wieży. Przemawia przez to jakiś brak wartości. Ktoś tu odczuwa pewien niedostatek. I z powodu tego niedostatku tak bacznie się wszystkiemu przygląda. Więc możecie się bacznie przyglądać, jeżeli wy odczuwacie ten niedostatek, ale możecie również odsłonić się przed tym, kto taki niedostatek odczuwa i z pewnym strachem spogląda na was, nawet może udawać, że nie patrzy, ukrywać swoje spojrzenie, jakby pokazywał tylko kawałek swojego oka, jakbyście widzieli tylko, że on tak spogląda tylko kątem oka. Nie musicie odsłaniać się cali, ale część siebie warto, żebyście pokazali. I to jest rada w tej sytuacji. Moi drodzy, chciałabym wiedzieć jeszcze, co was może zaskoczyć w maju. Ale jak już wam to nakreślę, to tak bardzo was może to nie zaskoczy. Może was zaskoczyć, ale tylko trochę, to, że pojawią się sprawy związane z zakończeniem jakiegoś cyklu myślowego, jakiegoś myślenia o temacie, podsumowania, ostrego podsumowania. To podsumowanie nie jest jeszcze ostateczne, ale tych myśli, tych słów, tych podpisów może, tych zdań może być naprawdę wiele.
Co pozytywnego jeszcze mogę wam powiedzieć? Bo te różne sprawy są pozytywne, niepozytywne, nie najłatwiejsze. Co pozytywnego? Moi drodzy, nie musicie pracować nad wszystkim sami. Możecie swoje robić i dłubać, ale nie musicie sami nad wszystkim pracować. Możecie zwrócić się do kogoś, kto ma do was jakąś sprawę i chętnie wam w czymś też pomoże i wymieni się z wami tym, co robicie. Tak? Co dla wag? Co dla was? O! Umiarkowanie. Możecie się wagi powahać trochę, ale w sposób umiarkowany, łagodny. Wy i ktoś jeszcze razem z partnerem możecie się powahać z kolegą, z koleżanką, z przyjacielem, ze znajomym, znajomą, z drugą osobą, która będzie tutaj gdzieś. Możecie się wahać i możecie w tym delikatnym wahaniu, w zbalansowanym wahaniu, albo w chwilach uzyskiwania balansu znaleźć właśnie taką równowagę. Tak jakby to są słowa kluczowe dla was. Wagi. Także możecie gdzieś tą swoją naturalną energię wykorzystać w maju. Blisko was będzie ktoś, kto będzie się komuś przyglądał, może nawet trochę za bardzo. To jest ktoś, kto próbuje namalować obraz, czyli ktoś, kto próbuje komuś bardzo się przyjrzeć, ale jeśli to wy będziecie, no to zastanówcie się, czy nie robicie czegoś za bardzo, a jeżeli to nie wy, no to kto to jest? Mam wrażenie, że ten ktoś się trochę ukrywa i trochę tak jakby był trochę takim stalkerem, takie mam skojarzenie. Może nie aż tak, ale taki jakiś rys gdzieś się pojawia. Czy nie ma tu czegoś za bardzo wykrzywionego już? Ale tak naprawdę wam to nie szkodzi. To nie szkodzi temu, kto jest malowany, jest rysowany, komu się ktoś przygląda, więc tak naprawdę to jest tylko taki rys. Bo to nie ma wpływu żadnego na tę osobę, która jest poddawana obserwacji. Ta osoba sama siebie pokazuje, nie ukrywa się za niczym, nie chowa się. Jest do zobaczenia. Ale kluczowy jest ten balans, ta równowaga i umiarkowanie. Także nawet jeżeli będziecie się wahać, to sądzę, że powinniście móc zachować to swoje wahanie w jakimś takim w miarę spokojnym przedziale w maju. Chciałabym wiedzieć, co was pozytywnie zaskoczy w maju. Pozytywnie zaskoczą was ludzie, którzy wcale nie dążą do mistrzostwa.
Może być też tak, że ktoś już osiągnął taki poziom, że w danym momencie nie musi się bardziej szkolić i to was zaskoczy, że to już w danym momencie wystarczy. Hmm? Że nie ma konieczności dalszego szlifowania czegoś, ćwiczenia i poprawiania. Można po prostu robić swoje. Możecie się znaleźć w gronie tych osób, a jeżeli nie, no to będzie w tym gronie ktoś dla was znaczący i ta refleksja was uspokoi trochę, jeszcze bardziej was zbalansuje. Hmm? Jedna osoba wybija się na plan pierwszy spośród pozostałych. I ta osoba jest najważniejsza dla was. Drogie wagi, chciałabym wiedzieć, na co powinniście być przygotowani. Hmm? Na to, że pomimo tego balansu może być jakiś problem ze sprawiedliwością. Niby wy możecie balans uzyskać, ale nie każdy będzie umiał zrównoważyć to, co ma w głowie, to, co ma w sercu. Jedno podpowiada logika, inne podpowiadają emocje. Może być też tak, że część z was będzie gdzieś udawało się, szukało jakiejś sprawiedliwości w miejscu, gdzie są jakieś przepisy i niektóre rzeczy będą logiczne, ale nie będą tak działały, jak się wydaje, a inne rzeczy będą wydawały się, powinny być na przykład w dany sposób sformułowane, bo tak na przykład nakazuje serce, ale nie są. Gdzieś logika się miesza z uczuciowością i trudno jest trochę to zbalansować. Chwilami trudno jest to zbalansować, ale mimo wszystko wy jesteście w pewnym umiarkowaniu cały czas. Powinniście być przygotowani na to, że mogą pojawiać się jakieś wyskakujące podróże i wstrzymania tych wycieczek jednocześnie. I jest to związane z kimś, kto jest lub wydaje się młodziutki, ale to jest ktoś, kto jest uczuciowy, jakby trzyma ten swój kubeczek i w tym trzymaniu tych swoich uczuć jest uroczy, ale ten ktoś może mieć właśnie też problem trochę z tym balansem, z rozpoznaniem, gdzie jest sprawiedliwość, jak to powinno wyglądać. No i ten ktoś może was trochę raz napędzać, a raz wstrzymywać. Na to powinniście być przygotowani. Warto, żebyście byli. Mm? Może dowiedzmy się jeszcze, czego uda się uniknąć w maju. O, uda się uniknąć może nadmiaru notowania albo nadmiaru treści. Nadmiaru treści, moi drodzy. Może obawialiście, że jakaś treść was przytłoczy, że czegoś będzie za dużo, że będzie za dużo jakichś papierów, za dużo tekstu do przeczytania, za dużo tekstu do napisania, za dużo rozmów, za długie wypowiedzi, ale uda się tego uniknąć. Także spokojnie, jeśli chodzi o treść, moje drogie wagi.
Jeszcze jedna karta dla Was. No coś jeszcze chcę Wam powiedzieć, co powinniście wiedzieć, czego możecie się spodziewać w maju. Możecie się spodziewać, że spotkacie się ze zdaniem, z myślą, z koncepcją, która będzie trochę jak cięcie i jednocześnie wsadzenie nie do końca kija w mrowisko, ale jakby wręcz sztyletu. Nie trzeba wsadzać sztyletu, słuchajcie, tutaj. Starczyłby kij, starczyłoby działanie. Ale ktoś używa słowa. Powinniście wiedzieć, że ktoś ma możliwość zadecydowania jednym słowem. I to gdzieś nam się tu przejawia. Także znaczące słowo i to może być znaczące nie. Albo to może być powiedzenie koniec. To może być powiedzenie basta. Już, starczy. Ktoś tu nie wychodzi z nowym pomysłem, raczej zaneguje coś. Więc jeżeli obawiacie się, że mogą wyskoczyć jakieś pomysły, na przykład, które wam nie będą odpowiadały, no to tu ktoś może powiedzieć nie. Moi drodzy, moje drogie wagi. Teraz skorpiony. Skorpiony, co dla was w maju? O, w przeciwieństwie do wag widzę, że u was jest nowa myśl i może być nowy pomysł, ale to jest jakiś taki pomysł, który cię z czymś wiąże. Jest jakby złagodzony. I związany z czymś, co gdzieś mogło was oplatać i być formą pokusy. Także u was jak najbardziej nowa myśl, nowy pomysł, skorpiony. Czego może dotyczyć jeszcze ten nowy? Chociaż nie. Ja czuję, że to powinno zostać gdzieś z wami i w was. Ten nowy pomysł, albo z osobami wtajemniczonymi. Jakby tylko w waszym kręgu. Tak jak mówię, możecie podać to w formie złagodzonej, albo ktoś wam to poda w formie złagodzonej, ale tu jest jakaś nowa koncepcja, nowa myśl. Nie jest to takie do końca bezpieczne. Jeżeli nie będzie się z tą materią podchodziło do tej materii ostrożnie i z pewną czujnością, no to może to się różnie skończyć. To może być nawet zabójcze, jak Boa Dusiciel. Ale jeżeli nie pozwolicie na to, żeby was to jakoś oplotło, a jest szansa, żeby nie pozwolić właśnie na to, tylko zachować jakąś formę kontroli, no to powinno być wszystko w porządku. Rada dla was, moi drodzy. Uważajcie na tego, kto jawi się jako cesarzowa, ale cesarzową nie jest i niekoniecznie sami usiłujcie w maju przejawiać cechy cesarzowej, jeżeli nie musicie, bo rzecz w tym, że obecnie ktoś nie bardzo ma wpływ i nie bardzo może zarządzać swoją przestrzenią, swoim ogrodem i tworzyć, jakby rodzić nowe pomysły właśnie, nowe koncepcje, nowe zasoby, nowe, no dosłownie dzieci na przykład też, tak? Jest pewna blokada w kreatywności, więc uważajcie na to. Moje drogie skorpiony,
Na co powinniście jeszcze tutaj uważać? I czego nie musicie się obawiać? No, to trochę już wspomniałam. Uważajcie na to, co może was gdzieś złapać. Uważajcie też na to, żeby ktoś wam nie przekazywał właśnie takich informacji, które będą się wydawały gorsze niż rzeczywistość i będą pokazywały tylko wycinek rzeczywistości, który będzie manipulacją. Uważajcie na wycinki rzeczywistości. Jeżeli ktoś wam będzie pokazywał, mówił, że już nie ma życia, już jest źle, już koniec, już wszystko spróchniało, spójrzcie, to za tym może się kryć manipulacja. Także uważajcie na to. Nie musicie się z kolei obawiać szlifowania swojego warsztatu, działania dalszego w dziedzinie, w której działacie. Czy działa ktoś, kto jest blisko was, ale wy niekoniecznie się temu przyglądacie. Ktoś może działać za waszymi plecami. Może nawet was trochę naśladować. I możecie czuć tę obecność, czy być świadomi tej obecności, mimo że nie patrzycie na to działanie lub udajecie, że nie widzicie tego działania. Ale to działanie nie jest czymś, czego powinniście się w maju obawiać. Sądzę, że nawet ogólnie w szerszym tutaj, czy w dłuższym okresie czasu nie musicie się tego obawiać. Czuję, że tak przynajmniej przez 3 miesiące. Jak dalej będzie, to czas pokaże. Ale na razie możecie być spokojni. Możecie mieć oczy i uszy gdzieś tutaj czujności swojej, ale możecie zachować w tej kwestii pewien spokój. Tym diabłem trzeba by było się zająć, albo nie zająć, tylko mu się bardzo dokładnie przyglądać, bo to jest tylko wycinek rzeczywistości. Moi drodzy, czego możecie jeszcze tak wypatrywać w maju? Pozytywnego, co się pojawi. Przerwy w pracy możecie wypatrywać. Odpuszczenia perfekcjonizmu, chociaż na chwilę. I wyjęcia niektórych spraw, pokazania czegoś światu. Może chcielibyście, żeby coś jednak wyszło na światło dzienne, kiedy będzie wstrzymanie w działaniach, takiej charówie, robieniu jednego za drugim. Możecie wyglądać tego, żeby ktoś się zatrzymał i coś wam pokazał. Albo byście wy się zatrzymali i komuś coś pokazali. Skorpiony. Strzelce. Co dla was strzelce? Strzelce widzę, że tak jak raki, jakiś temat związany z dylematem trudnym do zrozumienia przez innych,
może się pojawić rozwiązanie jakiegoś dylematu w maju. Może być też tak, że wy nie do końca rozumieliście czyjś dylemat i teraz przychodzi koniec tego dylematu. To mogło dotyczyć kilku kwestii lub jednej z tych tutaj, czy dwóch. Mogło dotyczyć też po prostu nakreślenia jakiegoś obrazu, poprawy jakiegoś obrazu, może jakiegoś wizerunku. Ale tak, moi drodzy, dylemat był związany z propozycją uczuciową, która była wcześniej niedostrzegana lub z nową inicjatywą, delikatną inicjatywą, którą można teraz podjąć lub z kimś, kto chciał ruszyć do przodu w sprawach materialnych i niby miał już jakiś rodzaj doświadczenia, ale za bardzo się trzymał tego doświadczenia i przez to nie mógł ruszyć do przodu. Także tutaj tych sfer dylematy mogły dotyczyć. Ale chciałabym wiedzieć jeszcze, czego wy możecie wyglądać, strzelce, w maju. Co wam się pozytywnego przydarzy. Droga emocjonalna, ale to jest taka droga, która pomaga w uwolnieniu emocji właśnie. I to jest pozytywne, że można te emocje uwolnić i zatopić się w nich. Albo nie do końca zatopić, ale wejść w nie. Możecie się spodziewać tego, że wejdziecie w emocje, ale nie tak, żeby was to gdzieś zatapiało. I możecie się odwrócić plecami do czegoś i iść dalej. Zmierzać. Zmierzać gdzieś daleko, na drugi brzeg. Część z was może udać się w podróż i zostawić coś za sobą. Ale będzie z wami coś, co jest świeże i żywe. I do czego możecie się uśmiechać. Widzę, że stoicie prosto i możecie iść do przodu, jeżeli tylko będziecie chcieli. Powinniście jednak uważać na nadmiar treści w tym wszystkim. Żeby nie padło zbyt wiele słów. To nie jest potrzebne. Nawet jak będzie gdzieś kusiło. Jeszcze rada dla was, strzelce, na maj. Drogie strzelce, uważajcie na nadmierny pośpiech w swoich działaniach. Możecie iść do przodu, tak jak tu wcześniej też było widać, ale uważajcie, żebyście za bardzo nie atakowali kogoś albo nie szarżowali za bardzo, żeby ktoś się
do was nie zraził. Nawet jeżeli was to w tym momencie za bardzo nie interesuje, to jednak tarot ostrzega. Mm? I zwracajcie uwagę na to, jak spoglądacie na innych. Mm? Na ostrość waszego spojrzenia, strzelce drogie. Zwracajcie na to uwagę. I jeszcze jedna karta dla was. Tak po prostu. Możecie troszeczkę pokazać to, co macie gdzieś schowane. To, czym nie chcieliście się wcześniej może podzielić, bo możecie mieć jakąś fajną mądrość, której nie musicie tak gdzieś tam przy sobie blisko trzymać już. Możecie to gdzieś na wierzch wydobyć. Koziorożce. Koziorożce, co dla was w maju? Koziorożce, widzę, że są różne myśli, które mogą sprawiać, że obgryzacie paznokcie, przygryzacie usta, gryziecie długopisy. Jeżeli macie jeszcze długopisy, ale rada jest dla was taka, żebyście spróbowali chociaż troszeczkę wyjść z zamknięcia w swoich myślach, w swojej klateczce, choćby częściowo. Może wam w maju się nie udać wyjść całkowicie, ale w jakim zakresie możecie się troszeczkę wysunąć ze swoich różnych ograniczających myśli. I taka jest dla was rada, żebyście troszeczkę spróbowali to zrobić. Bo różne myśli mogą wam tutaj do głowy uderzać, jakby coś z tyłu gdzieś za ramieniem wam cały czas siedziało i szeptało różne rzeczy, które mogą was męczyć, ale możecie próbować wyjść z tego, jakbyście tylko chociażby jedną z tych myśli usunęli. To może potem uda się jeszcze drugą. Tak? Bo możecie powiedzieć, że to się nie da. Ale to wtedy będzie głos odwróconego króla mieczy. Kogoś, kto źle zarządza albo nie zarządza komunikacją, myśleniem, wypowiedziami. Możecie powiedzieć nie. Nie mówić za często. Król mieczy w pozycji odwróconej za często mówi nie. To zbyt często mówi nie. Nie da się, nie uda się, nie wolno. Nie, 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 nie. Ktoś, kto zarządza za pomocą nie. Nie zgadza się. Jakby miał tylko jedno słowo i tym słowem było nie. Ten ktoś gdzieś może przyczyniać się do różnych lęków. Także warto by było się przyjrzeć temu komuś i koniecznie spróbować chociażby jedną czy drugą z tych myśli, które gdzieś usiłują dotrzeć do was, jakby sunąć. To już wtedy będzie lżej. Co was pozytywnie zaskoczy? Koziorożce. Że jakiś dylemat
Powinno się udać rozwiązać. I może się właśnie udać jedną czy dwie myśli gdzieś tutaj usunąć z tej całej listy. Coś wyjść z jakiegoś rozważania, na które może nie chcieliście nawet patrzeć, ale coś takiego może się udać. To widzę. Ale nie uda się zmienić na dobre tego zarządzania tak całkowicie. Także lepiej skupić się na tych pojedynczych myślach i na tych pojedynczych dylematach, bo w maju nie zmieni się postawa króla mieczy tak, żeby on mógł zarządzać całkiem dobrze tym wszystkim. Może kiedyś, a może nie. Na to się nie nastawiajcie. Moi drodzy, na to nie. A na co? Nastawiajcie się na to, że będziecie wyglądali nowego kierunku, ale jeszcze trudno będzie znaleźć, zobaczyć to, co jest gdzieś za horyzontem, gdzieś dalej. I będziecie próbowali spoglądać w inną stronę, żeby się odwrócić od tego, co się dzieje. Jeżeli poczujecie, że trzeba by było zawierzyć fortunie, zawierzyć szczęściu w jakiejś kwestii, to możecie spróbować. W związku z tym, taka dla Was rada. Koziorożce w maju. Wodniki. Co dla Was wodniki w maju? Ciekawe, bo część z Was będzie jednocześnie siedziała. Nie wiem, czemu mówię część, ale ma to znaczenie, bo najwyraźniej część z Was będzie siedziała i patrzyła, jak ktoś siedzi i trzyma, a część z Was będzie widziała kogoś takiego właśnie, kto jest taki zacietrzewiony, siedzi i trzyma, i jednocześnie wiele różnych rzeczy. Takie trochę jakby to była praca przy komputerze. Jednocześnie nie zmienia się pozycja, a robi różne rzeczy. Te działania są pozytywne. Różne działania w tym samym czasie, jedne działania po drugich, coś zaczęte, coś już skończone do przodu. Tylko problem polega na tym, że ktoś tu za bardzo coś trzyma i przytrzymuje i mogą Was potem boleć plecy od tej pozycji, więc może warto by było jednak spróbować gdzieś wstać i wykonać ileś takich ruchów, jakichś ruchów. Bo potrzebny jest ruch w tej sytuacji. W innym miejscu jest też taki element, jakby niepowiązany z tym, jest element związany z nieumiejętnością wpływania i zarządzania na coś znaczącego. Może ktoś przy Was jest, ale trudno jest Wam wpłynąć na przyszłość. Albo jest ktoś, kto chciałby wpłynąć na to, co będzie później, ale nie bardzo mu to wychodzi. Jest jakby problem z pociąganiem za sznurki, z działaniem, z ruchem. Może ktoś z Was ma problem z rękami.
i z tego powodu nie może wpłynąć na to, co jest dalej, to, co jest później. Moje drogie wodniki, czego możecie wyglądać w maju? Pozytywnego Wam się przydarzy. O. Wodniki, widzę, że ktoś jest blisko Was. Jakby były dwie podobne osoby i to będzie pozytywne. Macie kogoś blisko, kto jest albo etap za Wami, albo etap przed Wami i nie za bardzo możecie ruszyć do przodu z tymi etapami, ale macie blisko kogoś, kto jest do Was podobny, z kim Was coś łączy. I nie łączy zarazem, to znaczy macie coś wspólnego, może podobnie się ubieracie, może należycie do tej samej grupy, jakby do tego samego zakonu. Nawet jeżeli kierujecie się w różne strony, to ktoś tutaj z Wami przy Was jest i również gdzieś chce się zająć działaniem, ale może trzeba wrócić do jakiegoś wcześniejszego działania, czy do wcześniejszego pomysłu. Więc to jest pozytywne, drogie wodniki. Na co powinniście jeszcze uważać w maju? Uważajcie na kogoś, kto zbyt ostro zarządza komunikacją, może ucina słowa, może nie pozwala na dyskusję, może uważa się za jakiegoś króla całego królestwa, a tak naprawdę to tak nie jest tym kimś, albo przesadza. Ktoś, kto może trochę nadużywać swojej władzy w tej kwestii. Uważajcie, bo za tym kryje się jakaś nieumiejętność w zarządzaniu. Jeżeli wy znajdziecie się w takiej pozycji, to uważajcie też na to, jak zarządzacie, jeżeli wy macie taką władzę, tak? Bo możecie jakby popełnić błąd. Coś jeszcze dla Was, wodniki. Po prostu coś jeszcze. Będzie ktoś, kto będzie wyglądał tego nowego działania. Będzie ktoś, kto ma już wizję i ta wizja jest bardzo kolorowa, barwna. Także możecie się spodziewać kogoś takiego, kogo będziecie widzieć, albo to wy. Ktoś patrzy już przed siebie. Patrzy już dalej. Kto to jest? To się okaże, różnie będzie, moi drodzy. To możecie być wy, to może być ktoś wam bliski, ktoś istotny. Albo ktoś właśnie nie bliski, ale istotny. To może być jedno i drugie, albo jedno lub drugie, tak? Może być nawet ktoś, kto nie jest wam bezpośrednio znany, ale zwróci waszą uwagę swoją dalekowzrocznością. Dobrze. Rybki, to dla was w maju. Rybki, widzę, że ktoś tu się przytula,
Są ludzie razem. Po tym, co się wydarzyło, ktoś tu coś komuś podarowuje i niesie do tego, kto może zadbać o to, co zostało podarowane. Przekazywana jest wartość komuś, kto potrafi się nią zaopiekować. Możliwe, że będziecie jak królowa denarów, która jest w stanie zaopiekować się tą wartością, jak taka matka ziemia. A może po prostu zasiejecie ziarno i coś z tego ziarna będzie mogło urosnąć, jak zostanie zaopiekowane. Jakby trzeba było coś przekazać, żeby mogło mieć swój rozwój i mogło dalej trwać. Coś musi zostać zaopiekowane. Ktoś tu trzyma wyraźnie pieczę nad wartością. Co jest dla was wartościowe? Czy ktoś wam przekazuje jakąś wartość? Czy to nie jest powiązane gdzieś z uczuciowością waszej rodziny, waszej wspólnoty? Nawet jeżeli gdzieś macie poczucie, że to nie jest dobry czas, że jakby fortuna gdzieś się odwróciła, że jest jakiś brak, że to nie ten cykl, to jednak to jest gdzieś z boku, ale ta pełnia rodzinna jest. Jest tutaj. Możecie być razem w tych wszystkich emocjach, a jest ich bardzo dużo i one są jakby bezkresne. Jak ocean. Rybki drogie. Rada dla was. Proszę, jeszcze więcej emocji. Możecie przyglądać się czemuś, co jest baśniowe i nie koncentrować się na tym, czy to się stanie rzeczywistością, czy nie. Może nawet wiecie, że to się rozpłynie. Możecie przyglądać się różnym wizjom. Nawet jeżeli te wizje nie staną się waszym życiem, możecie sobie na to pozwalać. Tu nie chodzi o działanie, tutaj nie chodzi o wdrażanie tego w życie. Tu nie chodzi o to, że trzeba o tym mówić, z kimś coś przedyskutowywać. Tu bardziej chodzi o samo odczuwanie. Tak? Moje drogie rybki, co was pozytywnie zaskoczy w maju, ale też na co powinniście uważać? Uważajcie na kogoś, kto robi więcej niż jedno naraz. I na to, żebyście wy uważali na to, żeby uważali, jeżeli będziecie robili więcej niż jedno naraz. Nawet jeżeli to się gdzieś łączy, jeżeli to są dwa działania dotyczące jednej sprawy, to jednak trzeba tutaj na to uważać. A pozytywnie zaskoczy was to, że ktoś może wam coś przekazać, albo wy możecie coś komuś przekazać, lub coś mogło nawet zostać przekazane komuś,
Nawet jeżeli coś było jakby przekazane za bardzo, to cały czas dużo pozostaje. I jeszcze jedna karta dla Was na maj. Tak po prostu. Proszę. Mag dla Was. Będzie ktoś taki, kto potrafi czarować, potrafi zajmować się magią, jakkolwiek to rozumiecie. Ktoś, kto ma wszystkie narzędzia, to potrafi posługiwać się tym, co posiada i to, co robi, to jest jak czary. Wszystkiego dobrego nam życzę. Cześć, pa.